Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. W domu masz Octavię z DSG oraz jakiś skuter z automatyczną skrzynią biegów. Postanowiłeś przesiąść się ze skutera na motocykl, ale już na jazdach próbnych denerwują Cię ciągłe operacje lewą ręką, którą musisz co chwila wciskać sprzęgło, aby zmienić bieg. Chciałbyś chociaż trochę uprzyjemnić sobie jazdę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wygooglowałeś hasło Quick Shifter, ale koledzy mówią Ci, że popsuje to skrzynię biegów i ogólnie jest B? W tym filmie powiemy sobie, co to dokładnie jest ten Quick Shifter oraz czy jest bezpieczny dla naszego motocykla. Zapraszam na film. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Skrzynie biegów w samochodach osobowych od dawien dawna są montowane zarówno automatyczne, jak i manualne. Zarówno jedne, jak i drugie mają swoich zwolenników i przeciwników. Zawsze słyszałem taki tekst, że kto chociaż raz przejechał się z autem z automatem, nie będzie chciał już wrócić do manualu. Z motocyklem jest zgoła inaczej. O ile bezstopniowe automaty są praktycznie standardem w skuterach wszelakiej maści, o tyle w motocyklach automatyczne skrzynie biegów się nie przyjęły. Prawie, ponieważ jak dobrze kojarzę, Honda w swoich motocyklach stosuje automatyczne skrzynie biegów i chyba takim sztandarowym przykładem jest Honda Goldwing, w której to grubo ponad połowa sprzedawanych egzemplarzy ma właśnie skrzynię automatyczną. A dlaczego prawie się nie przyjęły? Ze względu na gabaryty. Skrzynia automatyczna klasyczna jest duża i taki Goldwing czy VRF 1200F może zakamuflować sobie wielki automat, ale jakaś 400 czy 600 miałaby z tym duży problem. A więc czy jesteśmy straceni? Nie ma nadziei? Otóż nie, na rynku mamy alternatywę. Quick Shifter. Co to jest ten Quick Shifter i jak on działa? Najprościej mówiąc jest to system, który automatyzuje pracę sprzęgła w manualnej przekładni. Mechanizm ten działa w połączeniu z czujnikiem, który zamontowany jest przy dźwigni zmiany biegów i w momencie jak wykryje on minimalny ruch na dźwigni, minimalny nacisk wykryje naszą chęć zmiany biegu, zaczyna się magia. Ale ta magia wcale nie jest taka skomplikowana. Oprogramowanie w ułamku sekundy dostosowuje pracę silnika do zmiany biegu. Regulowany jest wtrysk i zapłon, czyli motocyklista nie musi nawet odpuszczać gazu, a i tak wszystko dzieje się samo. Jak już widzicie, ta magia nie zadziała, jeżeli nie będzie elektronicznego sterowania silnikiem motocyklu. Początkowo produkowane Quick Shiftery pozwalały na zmianę biegów bez sprzęgła tylko w górę, ale obecnie można zarówno wbijać wyższy bieg, jak również redukować, bez dotykania dźwigni sprzęgła. Pierwsze Quick Shiftery, jak udało się mi wyczytać, stosowane były w motocyklach sportowych, aby do minimum zredukować czas potrzebny na zmianę biegu. Wraz z rozwojem technologii i popularyzacją wielu rozwiązań, Quick Shiftery znaleźć można nie tylko w najdroższych modelach, ale również w miejskich pomykaczach i turystycznych wozidłach. Podsumowując, Quick Shifter działa niemalże tak samo jak ręczne odpuszczenie gazu i wciśnięcie sprzęgła. Efektem tego jest bardzo szybka zmiana biegu, szybsza niż jest to w stanie zrobić nawet motocyklista z wieloletnim stażem. Co więcej, mając Quick Shifter możemy nadal tradycyjnie zmieniać biegi poprzez odpuszczenie gazu i wciskanie sprzęgła. No to teraz odpowiemy sobie na pytanie, czy Quick Shifter jest bezpieczny dla naszej skrzyni. Jak możemy zobaczyć, po wielu latach stosowania przez dziesiątki, jak nie setki tysięcy motocyklistów, awarie spowodowane tym urządzeniem są wyjątkowo rzadkie. Tak przynajmniej można wyczytać z ogólnodostępnych źródeł. Paradoksalnie, uszkodzenia, jakie pojawiają się w trakcie eksploatacji motocykla z Quick Shifterem, są to awarie samego czujnika na dźwigni zmiany biegów, a i te nie zdarzają się za często. Dobrze zestrojony mechanizm, założony fabrycznie, opracowany przez sztab inżynierów, niedokładany w garażu pana Mietka, działa szybciej i mniej awaryjnie jak człowiek. Poprawne zestrojenie oprogramowania może dać niemal książkowe rezultaty przełączania biegów, czego nie można powiedzieć o człowieku, który z reguły za każdym razem może wrzucać bieg w inny sposób. Jestem zdania, że to właśnie użytkownik motocykla prędzej doprowadzi do uszkodzenia samej skrzyni niż omawiany Quick Shifter.
A więc czy quickshifter to zło? Zdanie jest tyle, ilu jest motocyklistów. Zatwardziali motocyklowi puryści powiedzą, że wszystko co ingeruje w jazdę to zło. Nawet ABS, bo nie pozwala im zablokować koła. Ale prawda jest taka, że jeszcze niedawno mieliśmy Sony Ericssona z doczepianym aparatem fotograficznym i ludzie pukali się w głowę, po co w telefonie aparat, przecież to ma dzwonić. Quickshifter jest w motocyklu nie po to, aby nam utrudnić jazdę, ale właśnie po to, aby nam ją uprzyjemnić. Jeżeli o mnie chodzi, to bardzo chętnie widziałbym w swoim motocyklu takie rozwiązanie. A czy wy również chcielibyście mieć quickshifter w motocyklu? A może macie go w swoich motocyklach i możecie podzielić się spostrzeżeniami w komentarzach. W tym filmie to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem, szerokości na drodze, na razie, cześć!